Zawód agenta nieruchomości to jest, słuchajcie, to jest jakieś wariactwo, to jest coś tak dziwnego, bo jak się wejdzie na jakieś opinie na różnych grupach, na różnych forach, to się często można przeczytać, że agent to złodziej, nie rób, że nic nie robi, że tylko chce pieniądze i można tak jechać z pół godziny pewnie o tym opowiadać. Natomiast gdy jest rekrutacja w jakiejś agencji nieruchomości, to potrafi naprawdę tam kilkaset życiorysów wpłynąć. Więc z jednej strony oczerniony tak bardzo zawód, a z drugiej strony tak dużo ludzi do niego ciągnie, więc to jest naprawdę jakiś paradoks. Yang tutaj całkowicie wariuje prawie, że. Natomiast z czego to się bierze? No bierze się z tego, że ludzie myślą, że jednak trzeba skrytykować te łatwe zarobki, ale jednak każdy chciałby te zarobki duże otrzymywać. Natomiast od razu powiem, bardzo mało agentów zarabia duże pieniądze, natomiast da się zarobić duże pieniądze. I teraz właśnie w tym odcinku Wam opowiem, ile zarabia agent nieruchomości, albo ile może zarobić nawet. Zapraszam. Po pierwsze, najczęściej agent nieruchomości zarabia prowizję. Rozliczany jest w systemie prowizyjnym. Ta prowizja potrafi być mniejsza, potrafi być średnia, potrafi być większa. Ta wysokość tej prowizji jest ustalana na zasadzie widzi mi się, ale czasami jest ustalana na zasadzie po prostu kalkulacji matematycznych. Pamiętajmy, te drugie pieniądze, które zostają w biurze, one albo idą do kieszeni szefa, albo są inwestowane w pewne rzeczy po to, żeby były jak najszybsze transakcje. I dlatego nigdy nie ma równych, póki co jeszcze nie ma równych prowizji w każdej firmie. Natomiast są jeszcze firmy, które dają jakąś podstawę i bardzo malutką prowizję. I od razu zastanówmy się, czy chcemy coś takiego zrobić, bo jeśli chcemy iść do agencji nieruchomości w bardzo dużym mieście po to, żeby mieć pewne 1500-2000 zł, natomiast przy sprzedaży dużego domu dostać z tego 10 tysięcy złotych, no to jeśli łącznie mamy miesięcznie, zakładając, że co miesiąc jeden dom sprzedamy, mamy zarobić 12 tysięcy złotych, to lepiej naprawdę nie brać chyba tych 2000 podstawy, a zarobić taką prowizję, żeby mieć co miesiąc 25 tysięcy złotych. To sobie naprawdę przekalkulujmy. Jeśli chcemy mieć to bezpieczeństwo jest bardzo złudne i ono jest bardzo krótkotrwałe. Bo jeśli nie będziemy przez wiele miesięcy robili transakcji, no to tak i tak nikt nas w tej pracy nie utrzyma i z tej podstawy zrezygnuje. Natomiast jeśli nam taka podstawa wystarcza dla podstaw jakichś zadowoleń naszych, to tak i tak to chyba nie jest dla nas zawód, bo ten zawód powinien mieć dużo większe oczekiwania od nas i od innych uczestników tego rynku. Także tutaj uważajmy bardzo na te podstawy. Są jeszcze czasami nawet umowy o pracę, gdzie jest stała pensja. Natomiast gdy jest stała pensja, jest dużo mniejsza motywacja i oczywiście to może być fajny zawód, natomiast tutaj już też raczej mniej zarobimy, niż jeśli mielibyśmy mieć tę prowizję. Natomiast prowizja oczywiście nie jest niczym pewnym. Może się okazać, że zarobimy tyle, a może się okazać, że zarobimy tyle. I jest wielu agentów nieruchomości, nawet takich doświadczonych, kilkunastoletnim doświadczeniem, że mimo, że są świetni, że pracują na poleceniach, potrafią mieć miesiąc z zerem. No potrafią mieć. Oni to też są ludzie, oni też potrafią być chorzy. Też akurat może się okazać, że tak ciężko pracują nad dokumentacją jakiejś nieruchomości, bo się podjęli sprzedaży cięższej sprawy, która tyle pochłania czasu, że ciężej coś nowego pozyskać i coś sprzedać. Także ta prowizja oczywiście nie daje żadnej pewności. Natomiast jeśli jest sensowny, powtarzalny agent nieruchomości, jeden deal w miesiącu powinien być. I teraz uwaga, my nie zarabiamy procentów. Tu bardzo często ludzie się potrafią walczyć, negocjować te procenty. Pamiętajcie, my nie kupujemy w sklepie nic za procenty, nie opłacimy mieszkania za procenty i nie nakarmimy dzieci za procenty. My płacimy złotówkami, płacimy pieniędzmi, więc jeśli pójdziemy do bardzo dobrej agencji, która nam zagwarantuje 40% prowizji, to potrafi na koniec miesiąca wygenerować to czasami wiele tysięcy więcej, niż jakbyśmy byli w innej agencji, która gwarantuje na przykład 60% prowizji albo 70%. Miejmy to na uwadze. Naprawdę nie rzucajmy się do końca na te procenty, bo to jest istotne, co się później wydarzy. Pamiętajcie, jeśli nawet wygenerujemy, tak będziemy dobrze negocjować, że z jakąś agencją wygenerujemy 90% prowizji, że przychodzi dla nas, no to najprawdopodobniej te 10%, które zostanie, nie nakarmi nic. To nie nakarmi ani marketingu, niczego. To w zasadzie na nic nie wystarczy. Na podatki nawet to nie wystarczy, więc możliwe, że w ogóle nie będziemy mieli transakcji, więc zarobimy zero. Na papierze 90% będziemy zarabiali. Będzie świetnie, będzie super, natomiast zarobimy docelowo zero. Więc w takim przypadku lepiej być naprawdę całkowicie w odwrotnej sytuacji i mieć nawet 20% prowizji, ale mieć 8 transakcji miesięcznie. Oczywiście ze skrajności w skrajność tutaj idę, ale pamiętajmy, koncentrujmy się na tym, ile jesteśmy w stanie prawdziwych pieniędzy zarobić, czyli jak dużo jesteśmy w stanie transakcji mieć i wtedy te pieniądze takie będą prawdziwe. Natomiast zarobki potrafią być naprawdę
sensowne. Przyjęło się, że mniej więcej rozliczenie jest 50/50, czyli 50% prowizji, którą otrzymuje agent, drugie 50% prowizji otrzymuje biuro. I za te 50% prowizji, to już w zależności jakie jest biuro, takie rzeczy wykonuje. I tym się właśnie najczęściej te biura różnią, że jedni robią tyle, drudzy nie robią nic, trzeci robią wszystko, czwarci będą robili wszystko. I to trzeba dopasować do siebie, bo nie zawsze ta agencja jest dla Ciebie dobra, nie zawsze ta dla Ciebie jest zła. To trzeba dopasować do własnego charakteru, które rozliczenie nam najbardziej pasuje. Dobry agent nieruchomości powinien zrobić jedną transakcję sprzedaży nieruchomości miesięcznie. Teraz w zależności od Waszego miasta, zobaczcie ile u Was kosztują te nieruchomości mniej więcej. Policzcie, że agencje nieruchomości biorą mniej więcej prowizji od 3 do 10%. Zależy jak dobre to są agencje, jakimi nieruchomościami się zajmują. Tutaj też musicie zobaczyć, czy biorą prowizję z jednej strony, czy z obu stron. Bo wziąć z obu stron, to pamiętajcie, że 2 razy musicie kogoś namówić na tę prowizję. Jeśli bierzecie z jednej strony, to namawiacie tylko właściciela i później już nie musicie namawiać jeszcze kupującego, który być może byłby zdecydowany, ale ta prowizja go odstrasza. I w drugą stronę, jeśli nie bierzecie na przykład od właściciela, no to tutaj macie problem z głowy, bo szybko pozyskujecie tę nieruchomość, natomiast później kupujący mogą się zastanowić, no dlaczego ja mam Wam płacić, skoro ja Wam niczego nie zlecałem. Więc od tego zależy, jak wiele będzie transakcji, ale właśnie to te transakcje powodują, że zarabiacie, a nie procenty, na które się umówicie. Więc zakładamy, że jest średnio jedna transakcja. Załóżmy, że średnio mieszkanie kosztuje teraz 500 000 złotych. Średnia prowizja, załóżmy, że będzie łącznie 4%. No to mamy 500 000 razy 4%, to się równa 20 000 złotych prowizji. Jeśli masz z tego połowę, masz dyszkę, równą okrągłą dyszkę. Oczywiście do tego dochodzą różne podatki, różne formy rozliczenia, ale tak na szybko można policzyć. Ale pamiętajmy, że są też nieruchomości, które kosztują 2 miliony, są nieruchomości, które kosztują 2,5 miliona. Są też takie sytuacje, że naprawdę można 10% prowizji mieć. Są i to czasami jak ktoś naprawdę robi ciężką pracę i ma bardzo trudną nieruchomość, nie powinien się niczego wstydzić. Nie powinien się wstydzić. Natomiast tego typu zarobki mogą być. Natomiast znam agentów nieruchomości, którzy mieli 4 transakcje w ciągu miesiąca. Oczywiście te 4 transakcje na rynku wtórnym raczej nie są powtarzalne i nie można powiedzieć, że co miesiąc taka liczba będzie występowała. No chyba, że ktoś jest naprawdę wyjątkowym. Ale po 2 transakcje co miesiąc spokojnie można wygenerować. To już często od nas zależy, jak ciężko będziemy pracowali, jak dużo w to serca włożymy. I jak będziemy w tym dobrzy, bo tu też czasami talent jest istotny. I kolejna rzecz, w tym zawodzie bardzo ciężko zarobić 2500 albo 3000. No chyba, że się zajmujemy wynajmami lub czymś takim. Natomiast tutaj jest często albo zero, albo sporo. I pamiętajmy o tym, że właśnie, że tutaj nie ma czegoś takiego, że jeśli damy z siebie 90%, najczęściej zarobimy zero. Tu najlepiej dawać z siebie 100 albo 110%. Tu nie ma takich taryf ulgowych, bo to jest właśnie albo sprzedałeś, albo nie. To jest jak w kolarstwie. W kolarstwie nie ma drugiego, trzeciego miejsca. Mimo, że tam 200 kolarzy jedzie w peletonie, liczy się tylko zwycięzca i tak samo tutaj jest. Nie ma drugich miejsc, nie ma trzecich miejsc. Po prostu ten, co sprzedał, ten bierze całą kasę, więc jeśli w firmie ty sprzedasz, ty bierzesz kasę i tutaj te pieniądze się powinny zgadzać. Trzymam kciuki za mądre decyzje i pamiętajcie, nie do końca istotne jest to, co macie w umowie, nie do końca istotne są te prowizje, tylko istotna jest skuteczność, bo my otrzymujemy pieniądze dopiero po efekcie. I tutaj czym bardziej agencja wierzy w Ciebie i wierzy w siebie, w swój know-how, tym więcej zainwestuje pieniędzy w daną nieruchomość. Ty podpisujesz umowę z właścicielem i dopiero Ty od właściciela dostaniesz pieniądze, jeśli się wykażesz. Natomiast aby się wykazać, najczęściej agencja ładuje dużo pieniędzy, dużo know-how, dużo doświadczenia w daną nieruchomość po to, żeby Tobie było łatwiej ją sprzedać. Więc czym więcej pieniędzy, im więcej czasu dana agencja poświęca w Twojej nieruchomości, tym bardziej wierzy zarówno Tobie, jak i sobie. I na to też warto zwrócić uwagę przy wyborze agencji i formy rozliczenia, która nas najbardziej interesuje. Trzymam kciuki za wszystkich nowych agentów nieruchomości, którzy chcą tutaj dojść do tego zespołu, bo tutaj, mimo że jesteśmy przeludnieni, to na pewno na nową krew zawsze i na nową energię zawsze się znajdzie miejsce. Zawód bardzo fajny, ale o tym już mówiłem wielokrotnie w innych odcinkach. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam ponownie.